Na samym początku, kiedy zacząłem naukę podnoszenia ciężarów, sposób w jaki dobierałem ćwiczenia nie był zbyt przemyślany. Cokolwiek, co po prostu przyciągało uwagę, było warte wykonania. Ale gdyby ktokolwiek wtedy zapytał, dlaczego akurat dobrałem te ćwiczenia, ciężko byłoby odpowiedzieć na to pytanie. I właściwie człowiek ze względu na ogromną liczbę dostępnych ćwiczeń po pewnym czasie staje się trochę zdezorientowany. Niekoniecznie wie, które ćwiczenia wybierać i w jakim celu je stosować. Zresztą spójrzmy na tę listę przypadkowo dobranych ćwiczeń. Nie ma tu żadnego wzorca, którym można byłoby się kierować. Tak jak na przykład tutaj, jest to po prostu przypadkowe ułożenie jakichś tam przedmiotów. Ale ze względu na to, iż człowiek jest bardzo dobry w rozpoznawaniu wzorców, nie minęłaby chwila i zamiast tego moglibyśmy mieć to. A to już wygląda dużo lepiej, można powiedzieć, że nawet kojąco, dlatego że lubimy, jak coś jest uporządkowane z widocznym wzorcem. Im bardziej doświadczone oko, tym lepsze i szybsze rozpoznawanie wzorców, co pięknie pokazał eksperyment przeprowadzony w latach 40. zeszłego stulecia przez Adriana de Grota, holenderskiego szachistę i psychologa. I w tym eksperymencie de Groot podzielił szachistów na 4 grupy ze względu na tytuły szachowe, a następnie poprosił o zreplikowanie układu szachów, które wcześniej pokazał każdemu zawodnikowi dosłownie na kilka sekund. I co było zaskakujące, to to, że po wielu seriach szachiści z tytułem arcymistrza byli w stanie odtwarzać ustawienie szachów z 90% dokładnością. I w 5 sekund arcymistrz był w stanie zrozumieć więcej niż przeciętny gracz klubowy w 15 minut, co tylko pokazuje, że im bardziej doświadczone oko, tym lepsze rozpoznawanie wzorców. Ja, patrząc na ćwiczenia pomocnicze, byłem takim graczem klubowym, który nie za bardzo wiedział, co się dzieje. Ale arcymistrz mógłby spojrzeć na te ćwiczenia i w mgnieniu oka mógłby je pogrupować według jakiegoś wzorca i nadać poszczególnym grupom odpowiednie nazwy. Na przykład JTS, których przedstawiać nie trzeba, nazwałby te ćwiczenia w ten sposób. A z drugiej strony niektórzy chińscy trenerzy w taki sposób. Ja również w ten sposób chciałbym pogrupować ćwiczenia pomocnicze, nadając poszczególnym grupom trochę inne nazwy. Dlatego, że takie pogrupowanie po pierwsze pomoże w uporządkowaniu ćwiczeń pomocniczych, a po drugie pomoże w identyfikowaniu błędów, które będą występować w poszczególnych kategoriach. I myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że sam właściwie na początku zastanawiałem się, w jaki sposób wybierać błędy, które będę omawiał. I pomyślałem, że jeśli zacznę omawiać błędy związane ze skokiem na przykład w przód, to w jakiś sposób pokrzywdzę osoby, które skaczą w tył. A w taki sposób, gdzie będziemy omawiać mechanizmy stojące za doborem ćwiczeń pomocniczych i korygowanie błędów, łatwiej będzie Ci samemu znaleźć rozwiązania dla błędu, który popełniasz tylko Ty. Także zacznijmy na początku od aspektu stabilności. Wiemy, że w rwaniu musimy przejść od punktu A do punktu B, z pozycji startowej do pozycji przyjęcia. I obie te pozycje muszą być stabilne. Nieważne jak szybko się ruszasz, nieważne jak blisko prowadzisz sztangę, jeśli te dwie pozycje nie będą stabilne, przede wszystkim pozycja przyjęcia, ciężko będzie Ci poprawiać wyniki w rwaniu. I oczywiście dwie najważniejsze rzeczy w poprawianiu stabilności to czas i obciążenie. I nie ma tutaj na to magicznej formuły. Im więcej czasu poświęcę w przysiadzie ze sztangą nad głową, tym lepsza będzie stabilność. Tak samo będzie z obciążeniem. Im więcej ciężaru dołożę, tym lepsza będzie stabilność. Ale czasami taka rada dla niektórych osób: idź i po prostu rób więcej rwania i stopniowo dokładaj ciężar, nie zawsze ma zastosowanie. Dlatego, że czasami trzeba wspomóc się ćwiczeniami pomocniczymi, by przyspieszyć ten cały proces. Dlatego spójrzmy, jak możemy poprawić aspekt stabilności w rwaniu, przede wszystkim w pozycji przyjęcia. I w pozycji przyjęcia problemy albo dotyczą górnej części ciała, kiedy mamy problemy z wyprostem w stawach łokciowych i utrzymaniem sztangi nad głową, albo dolnej części ciała, gdzie mamy problemy z przyjęciem dolnej pozycji przysiadu. I zaczynając od górnej części ciała, chyba najlepszym ćwiczeniem na poprawę aspektu stabilności jest wyciskanie rwaniowe w przysiadzie. Ważne jest w tym ćwiczeniu, aby zablokować łokcie w pozycji przyjęcia i wykonać ten ruch tylko poprzez pracę ramion. I stopniowo oczywiście możesz zwiększać obciążenie, ale priorytetem powinna być tutaj jakość ruchu. I regresem dla tego ćwiczenia, bo dla niektórych osób przyjęcie tych pozycji może być utrudnione, jest wyciskanie rwaniowe, ale w pozycji siedzącej. Możesz wykonać wtedy wyciskanie albo w lekkim pochyleniu, albo w splenizowanej pozycji. Jeśli to ćwiczenie okaże się mimo wszystko zbyt wymagające, możesz wykonać wyciskanie rwaniowe z pozycji stojącej. Jednak bez względu na odmianę wyciskania rwaniowego, najważniejsze, aby przyjmować odpowiednie pozycje, ramiona powinny być wyprostowane, a głowa lekko pochylona do przodu. Jeśli wyciskanie rwaniowe z pozycji stojącej wciąż jest trudne do wykonania,
to możesz wykonać wyciskanie z przodu, zarówno z pozycji stojącej, jak i siedzącej. Pamiętaj jedynie o przyjęciu możliwie jak najlepszych pozycji. I nawet jeśli wyciskanie z przodu nie idzie najlepiej, to możesz spróbować wyciskanie jednorącz, na przykład w wykroku, i możesz spróbować włączyć więcej ćwiczeń angażujących ruch nad głowę, jak spacer z hantlą czy ćwiczenia z taśmą. I nawet jeśli wyżej wymienione ćwiczenia są wciąż zbyt wymagające, to możesz zacząć po prostu od tego prostego ćwiczenia. Możesz na przykład spróbować wykonać 100 powtórzeń dziennie przez miesiąc i zobaczyć, jakie będą efekty. Dlatego, że im więcej czasu Twoje ramiona będą nad głową, tym lepsza będzie później pozycja przyjęcia. A jeśli chodzi o dolną część ciała, to sposób dobierania ćwiczeń poprawiających aspekt stabilności będzie taki sam. Znaleźć ćwiczenia, które będą leżeć w strefie naszych możliwości. I na przykład jednym z najlepszych ćwiczeń jest po prostu przysiad z wolną fazą ekscentryczną, gdzie celem jest powolne zejście i trzymanie napięcia do samego końca, nawet w dolnej pozycji przysiadu. I drugą grupą ćwiczeń są ćwiczenia, które można wykonać w przysiadzie. Możesz na przykład bezpośrednio popracować nad zakresami ruchów całach skokowych, po prostu kładąc coś ciężkiego na kolanie i aktywnie pracując nad końcowymi zakresami. Możesz również wykonać trochę rotacji. Możesz posiedzieć z ciężarem. Bądź możesz również aktywnie poprzez pracę ramion rozpychać nogi na zewnątrz. I możesz również wykonać tę odmianę przysiadu. I nawet w ciągu dnia, by poprawić zakres ruchu w stawach skokowych, możesz wykonać tak prostą rzecz jak wspięcie na palce. I wykonywanie tych wszystkich ćwiczeń z systematycznością przez miesiąc, dwa może dać bardzo dobre efekty. I przykładowy plan z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb na poprawę stabilności mógłby wyglądać następująco. Spójrzmy teraz na drugi aspekt, czyli bliskość. I zakładając, że pozycja startowa i pozycja przyjęcia są stabilne, teraz chcemy przemieścić się z tych dwóch punktów w możliwie jak najbardziej optymalny dla nas sposób. Nie chcemy się przecież przemieszczać tak, ani też tak, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy podczas omawiania rwania, pionowy tor ruchu sztangi nie jest celem. Powinniśmy raczej dążyć do utrzymania bliskości pomiędzy środkiem ciężkości sztangi i ciała, utrzymując przy tym równowagę na naszej podstawie, jaką są nasze stopy. Problem, który wybrałem, który pojawia się dosyć często w kontekście bliskości, jest skok w przód. I skok w przód jest bardzo często skutkiem błędów popełnianych dużo wcześniej niż w samym podrywaniu. Na przykład jeśli w pozycji startowej ustawisz sztangę zbyt daleko od siebie, to wywołasz efekt wahadła, dlatego że po zabraniu sztangi nastąpi znaczne zbliżenie środka ciężkości sztangi do środka ciężkości ciała, czemu bardzo często towarzyszy zbyt duże pochylenie tułowia, które później wyprzedza wolniej prostujące się kolana, co prowadzi do zbyt dużego przemieszczenia sztangi w poziomie i w efekcie do skoku w przód. I dlatego poprawianie tego typu błędów, jak skok w przód, najlepiej zacząć od samego początku. I dlatego upewnij się, że przyjmujesz odpowiednią pozycję startową. I patrząc z góry, w pozycji startowej sztanga powinna być w tym obszarze, a patrząc od boku, ramiona powinny znajdować się mniej więcej w linii prostej ze sztangą. I drugą potencjalną przyczyną, która również prowadzi do efektu wahadła i w rezultacie do skoku w przód, jest zbyt szybkie wykonanie pierwszej fazy. I dla tego problemu widzę tutaj 3 rozwiązania. Pierwszym z nich jest po prostu zmiana koncepcji. Czasami, by jak najszybciej zacząć podrywanie, po prostu spieszymy się z pierwszą fazą, a nie wszystko musi być wykonane przecież z maksymalną prędkością. Jeśli masz z tym problem, to po prostu zwolnij pierwszą fazę. Ale nie zrozumie źle, nie chcę, żebyś ruszał albo ruszała się wolno. Możesz zabierać sztangę szybko i dynamicznie, ale jeśli przy tym nie jesteś w stanie utrzymać odpowiednich pozycji, to oznacza, że poruszasz się zbyt szybko. I drugim rozwiązaniem, już bardziej praktycznym, jest wykonanie pauzy od ziemi i pauzy na wysokości kolan. Dlatego, że te dwie pauzy, jeśli wykonasz je poprawnie, zmuszą Cię do wykorzystania odpowiednich mięśni. I przejście przez te dwie pauzy powinno odbywać się w głównej mierze poprzez odpychanie się nogami od ziemi,
z utrzymaniem tułowia mniej więcej w tym samym pochyleniu przez cały ruch. Jeśli pojawią się trudności, to myśl o tym, by unosić klatkę piersiową, a nie biodra. I jeszcze jedna ważna uwaga. Zwróć uwagę, by wysokość pierwszej pauzy była bardzo mała, dosłownie 2-3 cm od ziemi, tak by w głównej mierze odczuć pracę mięśni czworogłowych uda. I na początku możesz wykonać tylko ciąg z pauzami, a następnie w miarę postępów rwanie z pauzami. I drugim ćwiczeniem korygującym nasz problem zbyt szybko wyskakujących bioder obok rwania z pauzami może być ciąg z podwyższenia. Takie podwyższenie sprawi, że w jeszcze większym stopniu pierwsza faza będzie wymagała zaangażowania mięśni czworogłowych uda. Skup się oczywiście na odpowiednich pozycjach, odpychaj się nogami od ziemi i postaraj się utrzymać to samo nachylenie tułowia przez cały czas. W miarę postępów możesz dodawać elementy dynamiczne jak poderwanie. I ostatnim rozwiązaniem dla zbyt szybko wyskakujących bioder może być zmiana proporcji ćwiczeń, przede wszystkim pomiędzy ciągami a przysiadami. Niektóre osoby po prostu mają silniejsze mięśnie odpowiedzialne za prostowanie w stawie biodrowym aniżeli w kolanowym. I dlatego czasami żadna wskazówka typu trzymaj klatkę wysoko czy odpychaj się nogami tutaj nie pomoże. Niektóre osoby po prostu będą wykorzystywały to, co jest u nich silniejsze. Dlatego jeśli Twój plan wygląda tak, to możesz wprowadzić małą zmianę, by wyglądał tak. I z upływem czasu wzmacnianie prostowników kolan może znaleźć odzwierciedlenie w rwaniu, dlatego że łatwiej będzie Ci utrzymać odpowiednie pozycje. I ostatnią rzeczą, która bardzo często wymusza skok w przód obok niepoprawnego wykonania pierwszej fazy, jest blokowanie ramion. Jeśli zablokujesz ramiona po poderwaniu, to sztanga będzie zmuszona do poruszania się po łuku, co w efekcie będzie powodowało skok w przód. Jest to szczególnie widoczne podczas ciągów z poderwaniem. I pierwszym ćwiczeniem pomocniczym dla niepoprawnej mechaniki ramion jest rwanie siłowe z pozycji stojącej. W tym ruchu łokcie powinny unosić się wysoko, a sztanga powinna być prowadzona blisko ciała. I dwa następne znakomite ćwiczenia to zakładanie rwaniowe i rwanie siłowe, w których również skup się na prowadzeniu sztangi blisko ciała. I w rwaniu siłowym będzie jeszcze większa okazja, by zobaczyć, jak zachowują się ramiona, dlatego że nastąpi tu poderwanie. I jeśli zablokujesz ramiona po poderwaniu, to wykonanie tego ćwiczenia może być utrudnione, tym bardziej, że jakikolwiek skok w przód nie będzie tutaj możliwy. I poza wymienionymi ćwiczeniami, dwa następne ćwiczenia, które łączą zarówno pozycje z pierwszej fazy, jak i pracę ramion, to rwanie bez kontaktu i rozrzutu stóp i rwanie bez rozrzutu stóp. I ze względu na brak możliwości rozstawienia stóp w tych dwóch ćwiczeniach, żaden skok tutaj pojawić się nie może, co automatycznie zmusza do zmiany toru ruchu sztangi. I dlatego te dwa ćwiczenia są znakomite w kontekście poprawiania aspektu bliskości. I przykładowy plan z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mógłby wyglądać następująco. I teraz, kiedy mamy stabilne pozycje i optymalny sposób poruszania, następnie chcemy dodać szybkość, przede wszystkim po poderwaniu. Najczęstszym problemem dotyczącym szybkości jest właśnie powolna trzecia faza, w której dochodzi do zawahania się w zejściu pod sztangę. Sztanga jest na odpowiedniej wysokości i masz wystarczająco dużo czasu, by pod nią zejść, ale z jakichś przyczyn tak się nie dzieje. I w takim przypadku po pierwsze trzeba wyeliminować potencjalne problemy w pozycji przyjęcia. Jeśli pozycja przyjęcia nie jest stabilna, to po prostu będziemy jej unikać. I czasami w takim przypadku jest tak, że bardziej komfortowe jest dla nas rwanie na wysoko niż do przysiadu. Dlatego jeśli pozycja przyjęcia jest problemem, musisz popracować nad aspektem stabilności. Ale jeśli pozycja przyjęcia jest solidna, a problem wciąż występuje, to warto się nim zająć bezpośrednio. Po pierwsze, każde ćwiczenie pomocnicze, które będzie skracać czas na rozwijanie siły, okaże się pomocne w tym przypadku. Możesz zacząć od rwania z pozycji stojącej, które znacząco ogranicza możliwość rozwijania siły i dlatego zejście pod sztangę w tym ćwiczeniu, wiadomo, musi być dynamiczne. Jedyną uwagę, jaką mam przy tym ćwiczeniu, to aby utrzymać w pozycji wyjściowej ciężar ciała bliżej pięt i zacząć ruch tylko poprzez wciąganie się ramionami pod sztangę, nie wykonując przy tym żadnego ruchu w nogach. I następne ćwiczenia pomocnicze to wszystkie odmiany w zwisie, które również w jakimś stopniu będą ograniczać czas na rozwijanie siły, co w rezultacie będzie zmuszać do szybszego zejścia pod sztangę. I na przykład możesz wykonać to ćwiczenie, które nie do końca wiem, jak się nazywa, ale w tym ćwiczeniu skup się na tym, by nie zmieniać pozycji tułowia i wykonać rwanie tylko poprzez pracę nóg. Trochę tak jak w zamachu i wybiciu podczas podrzutu.
Możesz również wykonać rwanie ze zwisu poniżej bioder, albo możesz wykonać rwanie ze zwisu powyżej kolan. I ostatnią grupą ćwiczeń na poprawę aspektu szybkości będą ćwiczenia ze sztangą na plecach. Na początku możesz wykonać mniej wymagające ćwiczenia, jak zejście rwaniowe bez rozrzutu stóp, a później zejście rwaniowe. A następnie możesz wykonać również wybicie rwaniowe, ale bez rozrzutu stóp. Niekoniecznie polecałbym tutaj wybicie rwaniowe, dlatego że czasami wybicie rwaniowe zamienia się w wyciskopodrzut z przysiadem, co jeszcze bardziej może pogłębić problem powolnego zejścia pod sztangę. I przykładowy plan mógłby wyglądać następująco. Ok, teraz kiedy przemieszczamy się szybko pomiędzy dwoma stabilnymi pozycjami, zachowując przy tym bliskość, ostatecznie naszym celem jest zwiększanie obciążenia, które odzwierciedla wysokość, na jaką jesteśmy w stanie pociągnąć sztangę. Dlatego, że im wyżej będziemy w stanie przemieścić sztangę, tym większe ciężary będziemy w stanie dźwigać. Właściwie problem z wysokością ma każdy, począwszy od osoby początkującej, skończywszy na osobie zaawansowanej. I wysokość, na jaką jesteśmy w stanie podciągnąć sztangę, oczywiście jeśli pozostałe aspekty takie jak stabilność, bliskość czy szybkość są opanowane, będzie w głównej mierze zależeć od naszych możliwości rozwijania siły. Dlatego w tej grupie znajdują się takie ćwiczenia jak ciąg rwaniowy do biodra z utrzymaniem nakrycia, ciąg rwaniowy z poderwaniem, ciąg rwaniowy z poderwaniem i pociągnięciem i również odmiany z podwyższenia. I tak mógłby wyglądać przykładowy plan. Mam nadzieję, że teraz proces korygowania błędów będzie trochę bardziej przejrzysty. I właściwie poprawianie jakichkolwiek błędów najlepiej zacząć od samego początku, nawet od pozycji startowej. Dlatego, że jeśli na początku coś pójdzie nie tak, to prawdopodobieństwo, że w kolejnych fazach będzie lepiej, jest bardzo małe. A poza tym również dobrym sposobem na poprawianie błędów jest porównywanie własnej techniki do tego, co przewiduje model. I na przykład jeśli nie do końca wiem, jak powinienem poruszać się w pierwszej fazie, to w takiej sytuacji zawsze warto wrócić do podstaw i zaktualizować bazę informacji. I po drugie, mam również nadzieję, że sposób, w jaki pogrupowaliśmy ćwiczenia pomocnicze, również okaże się pomocny. Dlatego, że podczas dobierania ćwiczeń zawsze warto zadać sobie te dwa pytania. Dlaczego akurat wybieram to ćwiczenie i jaki efekt chcę osiągnąć tym ćwiczeniem. I to by było tyle na dzisiaj, dlatego dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie omówimy ćwiczenia pomocnicze i najczęściej pojawiające się błędy w pierwszej części podrzutu.